Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam do kolejnego rankingu jednostek w Total War Warhammer 3. Tym razem mamy ranking skawenów. Jeśli chodzi o poprzedni ranking krasnoludów, tłumaczyłem jak się powinno mniej więcej grać tą frakcją i jak powinno się gdzieś stosować różne mechaniki, jeśli chodzi też o armię. Jeśli chodzi o skawenów, w większości jak zauważycie są tutaj jednostki dystansowe. No i z kawenami gra się po prostu na dystans. Tworzymy gdzieś tam armię strzelców, armię artylerii i po prostu przechodzimy sobie powoli po kampanii. Jeśli chodzi o bohaterów, staramy się robić ich w miarę też tankowatych, ewentualnie mocnych czarodziei i na zasadzie takiej, że po prostu te jednostki gdzieś za bardzo do nas nie mogą dojść. Tym bardziej jeśli chodzi o skawenów, używamy bardzo dużo zasadzki, żeby po prostu z każdej strony potem oflankować, ostrzelać te wszystkie jednostki wroga. Jedyną jakimś takim większym problemem mogą być jedynie, nie wiem, Bretończycy, ewentualnie frakcje, które posiadają bardzo mocną, bardzo szybką kawalerię, no bo wtedy nasze na przykład kulomioty, czy tam jakieś, nie wiem, katapulty, cokolwiek mogą być bardziej zagrożone, ale jeśli chodzi o taktykę, warto się gdzieś ustawiać na wzgórzu, automatycznie na przykład jazda traci swoją możliwość szarżowania, jest też dużo powolniejsza i mamy szansę szybciej wystrzelać te jednostki. Skaweni posiadają bardzo mocne jednostki strzelające, to zobaczycie oczywiście też w tym rankingu. Też będę się starał dopowiadać, jeśli chodzi o niektóre jednostki, czy warto to w ogóle rekrutować, czy nie. Będziemy też zwracać w rankingu na zasadzie, kiedy możemy zrekrutować jednostkę, jakie jest zastosowanie tej jednostki, czy warto rekrutować przykładowo więcej tych jednostek. Więc to też jest bardzo ważne. Będziemy się też opierali bardzo na prędkości jednostki, bo jeśli chodzi o piechotę, jest ona na przykład strasznie wolna, to automatycznie w rankingu będzie na pewno niżej. I też zastosowanie jednostki względem frakcji, stylu gry frakcji. Na takiej zasadzie wydaje mi się, że będziemy to oceniać, tak jak oceniałem to wcześniej na krasnoludach i oczywiście na innych rankingach. Więc zaczynajmy, moi drodzy. Jeśli chodzi o pierwszą jednostkę, pierwszą jednostką to są szczurzy niewolnicy. Jest to jednostka, którą możemy rekrutować, jak dobrze pamiętam, od razu. Jest tam parę takich właśnie śmieciowych, lekko mówiąc, jednostek. No jeśli chodzi o statystyki, no nie ma tutaj pancerza, niska dyscyplina, to jest tak zwana hołota jak z Bretonii przykładowo. Prędkość 42, więc nawet nie jest najgorzej, ale jeśli chodzi o wszystkie statystyki, te jednostki są one po prostu słabe. Oczywiście skaweni posiadają coś takiego jak w ilości siła, czyli mają po prostu bonus, a tracą do prędkości. A tak samo w nogi, czyli dostają tam trochę prędkości. Moim zdaniem, jeśli chodzi o tą pierwszą jednostkę, wywalmy ją po prostu do najgorszej. Jest to moim zdaniem po prostu taki trash, złom, no nie wiem jak to nazwać. Ta jednostka nie ma większego zastosowania. W większości jednostki piechoty skaweńskiej powinno być na takiej zasadzie, że trochę powinny chwilę utrzymywać, jakby nie patrzeć, ten front, oddalać po prostu przeciwnika od naszych strzelców. No ale ta jednostka nic nie zatrzyma, bo ona po prostu wszyscy po niej przejadą jak po prostu walec, więc automatycznie ta jednostka trafia do najgorszej jako pierwsza. No i tak to, moi drodzy, zostawimy. Kolejną jednostką, moi drodzy, to są włócznicy szczurzych niewolników. Jest to kolejna jednostka z najniższych tierów, jest bardzo słaba, bardzo podobna do poprzedniej. Różnica jest trochę w obronie, w sile broni, premii w żarciu. Różnica też jest skuteczność tutaj przeciw dużym wrogom. No moim zdaniem ta jednostka to jest po prostu trash, no po prostu do niczego ona się też nie nadaje. Tak jak mówiłem, skaweni muszą polegać na trochę innych jednostkach, jest ten trochę styl gry inny niż na przykład niektórych frakcji. No ta jednostka no nic nam nie daje, ona nawet nie zatrzyma niczego, nie pokona za bardzo też żadnych jednostek. No one bardzo szybko też się rozsypują. Ta dyscyplina, gdyby może była dużo wyższa, to może coś innego byśmy mogli zrobić z tą jednostką. No ale niestety dyscyplina jest tutaj bardzo słaba, więc nie będziemy też dużo tracić czasu o tej jednostce. Lepiej poświęcić na jednostki, które mają jakieś większe zastosowanie w grze. Kolejną jednostką, moi drodzy, to jest klan Bracia. Moim zdaniem strasznie słaba jednostka, wyląduje ona od razu w klasie najgorszej. Jeśli chodzi też o klasę najgorszą, to jest na takiej zasadzie, że nie, że nigdy nie używałem tych jednostek. Te jednostki czasem się używało, bo nie dało się zrekrutować czegoś lepszego na samym początku na przykład, więc to też na tej zasadzie będzie polegało. Jeśli chodzi o kwestię właśnie najgorszą, złą, to jest taka zasada, że tego się albo bardzo mało rekrutuje, albo po prostu się rekrutuje, jeśli nie mamy możliwości rekrutowania lepszych jednostek. Jeśli chodzi o klan Bracia, no jest zdecydowanie lepszą jednostką niż to poprzednie dwie, ale to też jest bardzo słaba jednostka, która nie ma zastosowania w nawet powiedzmy po 20, po 30 turach w grze, a co dopiero mówimy o lejcie gry, środkowej właśnie mid-game'ie, no nie ma to po prostu moim zdaniem w ogóle jednostka zastosowania, jest to po prostu złom. Jeśli ta jednostka jeszcze mogłaby, nie wiem, przykładowo niektóra
blokować szarże czy cokolwiek, no tutaj jeszcze byłoby jakieś zastosowanie dla tej jednostki, no ale niestety ona nic takiego nie posiada, jest ona po prostu słaba, bardzo szybko się rozsypie, no i jej statystyki są całkowicie słabe. To, że możemy szybciej ją rekrutować, bardzo szybko ją rekrutować, jeśli ona tak naprawdę nic nam nie daje. Kolejną czwartą jednostką to mamy włócznicy Klan Braci. Jest to kolejna jednostka, która moim zdaniem jest bardzo słaba. Wrzucę ją też do klasy najgorszej. Osobiście ich nie używam w późniejszym etapie gry. Po 20 turach strasznie się zmienia jakby etap gry u Skavenów, chociażby w moim wykonaniu, nie wiem jak akurat u was. Ale jeśli chodzi o tą jednostkę, jest ona po prostu moim zdaniem słaba, bezużyteczna. Fajnie, że ma skuteczność przeciw dużym wrogom, obrona przed szarżą dużych wrogów, ale ja osobiście sądzę, że nawet te jednostki też nie rekrutujecie, jeśli macie możliwość zrekrutowania już jakichś strzelców lepszej jakości, czy po prostu jakichś tam potworów, no ta jednostka automatycznie jest bezużyteczna moim zdaniem i po prostu zostawimy ją w najgorszej klasie. Kolejna jednostka to znowu Klan Bracia, akurat tym razem z tarczą. No są troszkę jakby twardsi, wytrzymalsi, ale dalej ta jednostka moim zdaniem jest jedną z najgorszych, więc automatycznie ląduje w najgorszej. Jeśli chodzi o ranking, no pierwsze jednostki są moim zdaniem dosyć słabe, więc tak dlatego szybciej jakby wykonuję ten ranking tych słabych jednostek. Jeśli chodzi potem o jakieś mocniejsze jednostki, większe zastosowanie, szersze zastosowanie, to będziemy dużo więcej omawiać. Będę też mówił troszkę o dodatkowej taktyce, jakbym na przykład zagrał tymi jednostkami, więc to też Wam się przyda jako taki poradnik dla takich początkujących, nawet dla zaawansowanych też zawsze coś można wychwycić. Czasem nawet jak ktoś bardzo dobrze gra, czasem może coś przeoczyć. Ja osobiście też w miarę dobrze gram, a też mogę zawsze coś przeoczyć, gdzieś tam się zamieszam. No jest to normalne po prostu. A tą jednostkę zostawiamy oczywiście w najgorszej. Kolejna szósta jednostka to włócznicy Klan Braci z tarczami. Oni mają dodatkowo właśnie obronę przed szarżą dużych przeciwników, odpieranie szarży, no z bonusy w ilości siła w nogi to jest standardowo dla skawenów. No ta jednostka moim zdaniem też jest po prostu do niczego, więc automatycznie ląduje tutaj. Ja tak jak mówiłem, tych jednostek z najgorszych nawet nie rekrutuję, jeśli mam możliwość już od razu ciut lepszej jednostki, to nawet nie ładuję w to pieniędzy. To czasem te jednostki się wiecie do czego przydają? Przydają się do tego, jeśli chcemy na przykład mamy dobrą, nie wiem, armię strzelców, katapult, jakichś tam potworów i chcemy po prostu mieć, tak jak tutaj jest napisane, żywe tarcze. Dodatkowo, żeby tak bardziej namieszać, zablokować jakieś jednostki, to do tego jeszcze w miarę ta jednostka się nadaje, jest tania w utrzymaniu, jest szybko do rekrutacji. Ale ja osobiście wybieram raczej styl taki, że buduję mocne armie, które sobie samodzielnie radzą, żeby nawet nie dać się po prostu zaskoczyć, niż mieć po prostu armię takiego złomu, które tak naprawdę nic mi nie daje, samo się nie obroni, więc automatycznie nawet najsłabsza armia jakichkolwiek frakcji rozwala tak naprawdę całą tą armię kilkoma jednostkami, więc akurat ta jednostka ląduje do najgorszej. Kolejna jednostka to jest bardzo fajna i ciekawa jednostka, jest to Spacz Wiertnice. Jeśli chodzi o tą jednostkę, jest ona bardzo mocna, jeśli chodzi o siłę broni, o pancerz, posiada dwie umiejętności, ma właśnie bierne umiejętności napastnik oblężniczy, niszczyciel murów. Straż przednia jest to naprawdę bardzo fajna jednostka. Jeszcze odnośnie rekrutacji tej jednostki, ona jest z drugiego tieru do zbudowania budynek. Jest to bardzo fajny budynek, bez połączony ze strzelcami, gdzie na pewno go wybudujemy, więc automatycznie jakby nie tracimy slotów w budowaniu w miasto. Ta jednostka moim zdaniem spokojnie zasługuje na klasę średnią. Ja osobiście bardzo dużo ich rekrutowałem do początkowych armii, dodatkowo jakichś właśnie strzelców na większy zasięg. I ta armia spokojnie mogła sobie przechodzić po wszystkich terenach i gdzieś tam sobie radziła. Czasem się zdarzyło, że faktycznie ta armia gdzieś tam się rozpadła, ale to raczej było bardziej z mojej winy, albo po prostu wpadłem jakąś zasadzkę i automatycznie moi strzelcy byli zablokowani i ta sama jednostka w sobie no nie obroni wszystkiego. Ale jeśli chodzi o tą jednostkę, warto ją rekrutować na samym początku do armii. Tak samo trochę strzelców dołożyć i już możemy mieć dosyć porządną armię jak na samym początku. Tak jak mówiłem, jeśli chodzi o rekrutację tej jednostki, bardzo szybko może ją zrekrutować, więc to jest też duża zaleta. Jest połączonym z bardzo dobrym budynkiem innych jednostek, więc moim zdaniem warto tę jednostkę rekrutować. Może nie do najpóźniejszego etapu gry, ale w takim tak naprawdę początkowym etapie, w takim mid-game spokojnie ta jednostka dużo nam osiągnie, dużo da rady zrobić, więc warto tą jednostkę po prostu zrekrutować. Kolejną jednostką, moi drodzy, to są mnisi zarazy. Możemy ich rekrutować na trzecim tierze budynków. Niektórzy jakby bohaterowie mają do nich dużo plusów, więc to jest na przykład spoko, jeśli gramy bohaterem, który ma ogólnie do mnichów bardzo dużo właśnie bonusów. Jeśli chodzi o samą jednostkę, no jest to trzeci tier budynku, więc dosyć wysoko, jeśli chodzi o skawenów. Możemy w trzecim tierze budynków naprawdę rekrutować ciekawe, mocne jednostki. Ja osobiście tej jednostki za specjalnie nie werbowałem, jeśli grałem nawet tym bohaterem, który ma do nich bonus.
Więc moim zdaniem ta jednostka jest po prostu słaba, nieużyteczna. Jeśli chodzi o początkowy etap gry, nawet jeśli wybudujemy ten trzeci tier budynków, możemy zrekrutować, tak jak mówiłem wcześniej, dużo lepsze jednostki, które są bardziej efektywne, większe mają zastosowanie. Te jednostki nie są najgorsze, bo to są duże obrażenia, masz szał, odporność fizyczną. No naprawdę statystyki nie są naprawdę mega najgorsze, ale ja osobiście patrzę też pod użyteczność tej jednostki. Moim zdaniem to jest użyteczność tej jednostki jest po prostu słaba, bliska zeru. Więc moim zdaniem nie opłaca się po prostu w tą jednostkę pakować pieniędzy. Większość osób, które też gdzieś tam może zauważyłem, które gdzieś tam grywały z kawenami, też widziałem, żeby też jakoś za specjalnie tych jednostek nie używały. W moim szczerym takim odczuciu ta jednostka po prostu, gdyby była do rekrutacji w drugim tierze, może jeszcze bym ją faktycznie zastanowił się do wrzucenia na przykład na złom chociaż, ale jeśli to jest trzeci tier, to ja wymagam od trzeciego tieru więcej. Od samej jednostki, której jeśli ma większe zastosowanie, no też bym wymagał tutaj akurat więcej. No ta jednostka dla mnie jest po prostu słaba. Kolejną jednostką, moi drodzy, to są triady Eshin. Jest to bardzo ciekawa jednostka, są kłance ostrza, przebicie pancerza, skuteczność przeciw dużym wrogom, skradanie. No skradanie jest naprawdę spoko, jeszcze mają umiejętność skrywające bomby, dodatkowo jest obrona przed szarżą dużych jednostek, obieży świat. No jest bardzo dużo tak naprawdę tych bonusów, odpieranie właśnie szarży. Moim zdaniem ta jednostka zasługuje na klasę średnią. Jeśli chodzi o rekrutację, nie jest to aż takie szybkie możliwość rekrutacji tych jednostek, ale sama jednostka w sobie może mieć zastosowanie chociażby w niektórych momentach. Też prędkość tej jednostki jest 54, co też daje dużą zaletą, jeśli chodzi o piechotę. No 54 jest sporo. Poza tym jeszcze musimy zwrócić uwagę na to, że skradanie, jeśli chodzi o skradanie w jednostkach, ja już automatycznie w większości daję ten jakby jednostkę tier wyżej niż standardowo, przez to, że zastosowanie skradania jest naprawdę dosyć dobre i się tego po prostu używa na wyższych poziomach trudności, bo komputer czasem się nie da nam zaskoczyć. Jeśli chodzi o niższe poziomy trudności, to już można łatwiej go gdzieś tam zaskoczyć. Moim zdaniem ta jednostka jest użyteczna, warto by ją nawet zrekrutować, coś możemy tą jednostką osiągnąć i zostawiamy akurat ją w klasie średniej. Kolejną jednostką to są posłańcy śmierci. Jeśli chodzi o tą jednostkę, ja miałem tutaj bardzo takie zawiłe rozkminy, bo jeśli zobaczycie sobie na przykład na skradanie skrywające bomby, unik, 30% odporności jeszcze fizycznej, 68 dyscypliny, 54 prędkości, szarża, wszystko jest nie najgorsze. Ja osobiście dałbym iść do klasy średniej, z tego względu, że można tą jednostką sporo ogarnąć. Jeśli chodzi o te skradanie, to jest duży plus, sam unik jest dużym plusem, prędkość też jest plusem, odporność 30% na fizyczne, spoko. Grałem ostatnio chyba królami grobowców i jeśli ta jednostka była przeciwko mnie, zrobiła mi naprawdę dosyć spore straty. Więc osobiście do złej byłoby mi trochę szkoda ich wrzucić. Moim zdaniem ta jednostka ma dosyć spory potencjał, da się to faktycznie wykorzystać. Jeszcze jak dobrze pamiętam, posłańcy śmierci, jakiś bohater ma dla nich bonus. Jeśli chodzi o budynek, to też budujemy tam właśnie te triady obok, co mamy. Więc też jeśli chodzi o budowanie, o stratę budynku, to straty budynku tutaj nie mamy. Więc moim zdaniem zdecydowanie damy ich po prostu do klasy średniej. Możecie dać znać, co myślicie o tej jednostce. Jeśli chodzi o tą jednostkę, jakoś bardzo jej nie testowałem, ale same statystyki, same gdzieś spotkanie tej jednostki na kampanii, no było dosyć ciekawe, więc akurat dałem ją po prostu do klasy średniej. Może zasługuje na klasę słabszą albo wyższą, ale wydaje mi się, że na wyższą raczej nie. W najgorszym wypadku może ewentualnie jedną klasę niżej. Zobaczymy, co tam powiecie dodatkowo. Kolejną jednostką, moi drodzy, to są szturmoszczury z mieczami i tarczami. Jest to budynek trzeciotierowy, jeśli chodzi o jednostki. Utrzymanie tam nie jest najgorszy. Jeśli chodzi o statystyki takiej tankowatej jednostki, spoko, ale moim zdaniem nie sądzę, żeby ktoś używał tej jednostki, więc automatycznie ona leci do klasy najgorszej. Jeśli chodzi o używanie tej jednostki, no nie widzę jako tako przeznaczenia, bo trzeci tier budynków zaczyna się tak naprawdę jakby armia artylerii, armia strzelców, czyli coś, gdzie na początku mówiłem, że najwięcej się tego używał z kawenów, to się po prostu stakuje, to się po prostu rekrutuje, to się po prostu ulepsza, więc nie widzę po prostu zastosowania tej jednostki, ona też jest wolna, więc jeśli chodzi o jakąś artylerię przeciwnika, automatycznie ich zmiażdży, jeśli chodzi o konnicę, automatycznie ich zmiażdży, więc ta jednostka nie ma po prostu w moich oczach żadnego lepszego zastosowania, więc ląduje automatycznie do najgorszej jednostki. Możecie się z tym nie zgodzić, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Może się mylę, może się nie mylę.
Dajcie znać. Kolejna jednostka to jest dla mnie taki hit. Są to powiernicy, kadzielnic, mnichów, zarazy. Tak jak mówiłem, że odnośnie mnichów, zarazy, czy tam mnichów mamy bonusy od niektórych bohaterów. Okej, to wtedy faktycznie możemy gdzieś tam się zastanowić nad rekrutacją tej jednostki, ale teraz tak. Powiernicy kadzielnic to jest 5. tier budynku. Jest to naprawdę bardzo wolny tier. Jeśli chodzi o prędkość jest 42, jeszcze tak w miarę znośne, tylko pamiętajmy, że to jest 5. tier budynku. Jest to moim zdaniem w ogóle nieopłacalne, nie opłaca się po prostu iść w tą jednostkę. Jest ona po prostu słaba. Ja osobiście chyba nigdy tej jednostki w życiu nie zrekrutowałem na skawenach, a przechodziłem na skawenach chyba 2 razy prawie kampanię całą. Więc moim zdaniem ta jednostka nie ma większego sensu, więc automatycznie ląduje do najgorszych. Jak jednostka dla mnie nie ma żadnego zastosowania, to nawet nie mam opcji, żeby dać po prostu dla kasy złej, a co dopiero jakiejś średniej dobrej. No, tym bardziej tier budynków wleje tą jednostkę na głowę. Jeśli ten tier budynków byłby dużo niższy, nie wiem, chociażby 3, to faktycznie ta jednostka mogłaby nawet w średnich wylądować. Ale jako tako, no nic tutaj nie zyskujemy. To na takim późnym tierze to możemy budować takie mocne jednostki, że no ta jednostka nic nie zrobi, moim zdaniem, no. Po prostu zostawiamy w najgorszej. I drodzy, kolejna jednostka to są szczury z halabardami. Jest to jednostka bardzo poprzednia, podobna do tej jednostki tutaj, co posiadamy. Tylko po prostu ci mają halabardy, mają obronę przed szarżą dużych jednostek. Ja osobiście nie przepadam za tą jednostką, jest ona dla mnie po prostu słaba. Ja wrzucę ją po prostu do najgorszej jednostki, bo po prostu ja tej jednostki nie rekrutowałem jak grałem, nie miałem takiej potrzeby. Jeśli faktycznie miałbym tą potrzebę i wczułbym jakąś siłę w tej jednostce, jakieś większe zastosowanie, to może bym się zastanowił nad tym. Dla mnie ta jednostka jest po prostu słaba, bezużyteczna. A poza tym jest też na 3. tierze budynków, gdzie ja już wtedy buduję tak naprawdę całkiem inne armie, inne jednostki, o których też opowiem na sam koniec. Więc wydaje mi się, że po prostu nie warto w tą jednostkę iść, nie warto tego rekrutować. Jeśli to mamy od początku, to spoko, możemy do czegoś wykorzystać. Jest to jednostka, która tak naprawdę jest potrzebna tylko do szturmowania, a czy do obrony przed szturmem. To rzadko się przydaje przy skawenach, więc moim zdaniem po prostu wyrzućmy tą jednostkę do najgorszych. I jeśli oczywiście nie subskrybujesz tego kanału, a podobają Ci się moje rankingi, filmy z Total War'a i z innych też gier, daj subika i będzie fajnie. Będziesz na bieżąco wtedy, więc zostawiamy, jeśli chodzi o tą jednostkę z halabardami w najgorszej. Kolejną jednostką, moi drodzy, to mamy tak naprawdę szczurowilki z trucizną i mamy też szczurowilki zwykłe. Jeśli chodzi o pierwsze szczurowilki, damy ich akurat do klasy najgorszej. Słuchajcie dlaczego. Jeśli gralibyśmy trochę inną frakcją, która na przykład nie ma takich zasięgowych, nie wiem, artylerii, strzelców, takich dobrych jakby jednostek strzelających, dałbym tą do klasy złej, bo wtedy ta jednostka może zablokować artylerię, może zablokować, nie wiem, strzelców i faktycznie jest w miarę użyteczna ta jednostka, ale no, jeśli chodzi o skawenów, oni mają bardzo dobrych strzelców, więc automatycznie muszę wyrzucić tą jednostkę do najgorszej i wydaje mi się, że to rozumiecie i że jest to uczciwe. Mimo że posiada faktycznie 95 prędkości, co w większości te ogary chaosu i wszystko tym podobne te jednostki są, no muszę je po prostu tutaj wrzucić. Kolejną jednostką, tak jak mówiłem wcześniej, teraz mamy po prostu szczurowilki zwykłe. Wrzucamy je automatycznie też tutaj. Różnica jest tak naprawdę taka, że tamte po prostu zatruwają, a te nie zatruwają. No większych różnic mimo wszystko na tej jednostce nie ma. Jest ona przy skawenach niestety bezużyteczna. Tak jak mówiłem wcześniej, jeśli to była inna frakcja, która by miała inne rodzaje jednostek, faktycznie moglibyśmy ją wrzucić chociażby do tej klasy złej i byłoby jakieś większe zastosowanie tej jednostki, ale ja osobiście nie widzę większego zastosowania tej jednostki akurat przy skawenach, więc automatycznie ląduje do klasy najgorszej, a więcej czasu zostawmy na ciekawsze jednostki, gdzie będziemy mogli więcej gdzieś się podyskutować, więc zostawiamy w klasie najgorszej. Kolejna jednostka to już mamy piesze potwory, szczuro-ogry. Jeśli chodzi o tą jednostkę, wrzucam do najgorszej. Z prostego względu. Jeśli chodzi o prędkość, nie są to szybkie jednostki. Po drugie, są one bardzo duże, więc bardzo łatwo je można ustrzelić. Jeśli chodzi o taktykę skawenów, ta jednostka nie spełnia moich kryteriów osobiście. Nie nadaje się po prostu do tworzenia z niej armii. Więc wrzucamy tą jednostkę do najgorszej, jedynie co faktycznie na plus to są przebicie pancerza, ale tak naprawdę więcej tych plusów nie ma. Ta jednostka moim zdaniem nie opłaca się rekrutować, większego zastosowania ona dla mnie nie posiada.
więc automatycznie wyrzucam ją do najgorszej. Kolejną jednostką to mamy zmutowany szczuroogr, tylko po prostu w wersji pojedynczej. Jeśli chodzi o tą jednostkę, ona jest bardzo fajna, bo posiada odporność fizyczna 20%, posiada szał, posiada budzi strach, wywołuje terno, napastnik oblężniczy, co też daje nam furtkę, żeby szybciej zdobyć na przykład jakieś konkretne miasto. Jeśli chodzi tak naprawdę o tą jednostkę, największą zaletą tej jednostki jest tak naprawdę prędkość 70 plus siła broni. Jeśli chodzi o etap rekrutacji, nie jest on szybki, bo to jest 4. tier budynku, ale moim zdaniem ta jednostka bardzo dobrze się nadaje do niektórych rzeczy, więc osobiście wrzucam do klasy średniej z tego względu, że może bardzo fajnie szybko eliminować po prostu bohaterów. Do tego naprawdę ona się nadaje i wydaje mi się, że w większości ona została do tego stworzona. Ewentualnie może też się gdzieś tam bardzo szybko dobrać na przykład do artylerii, dobrać do, nie wiem, kawalerii, co też w kawalerii mogłaby troszkę tam jej namieszać. Ale tak samo moglibyśmy właśnie strzelców bardzo szybko tą jednostką pokonać. Jeśli chodzi o tą jednostkę, warto takie jednostki rekrutować. Dodatkowo, jeśli gramy z kawenami, bardzo dużo gdzieś używamy katapulty, używamy tak naprawdę strzelców, więc możemy spokojnie prowadzić ostrzał przy tej jednostce. Jest bardzo mała szansa, że ta jednostka otrzyma nasze obrażenia z naszej strony, więc to jest naprawdę duży plus, jeśli chodzi o taktykę w niektórych jakby możliwych kampaniach albo bitwach. Więc moim zdaniem do klasy średniej ta jednostka wydaje mi się zdecydowanie zasługuje. Kolejną jednostką, moi drodzy, to jest przeraźliwy pomiot. Jeśli chodzi o tą jednostkę, moim zdaniem jest mega potężną jednostką. Posiada 95 prędkości, posiada mega przebicie pancerza, premia do szarży. Jeśli chodzi o rekrutację, możemy na 4. tierze budynków rekrutować tą jednostkę. To też jest napastnik oblężniczy, posiada regenerację, posiada szał. Jest mega mocną jednostką, ja osobiście wrzucę ją do jednych z najlepszych. Jeśli chodzi o jednostki, jakieś tam potwory, jednostki właśnie zwarcia, znaczy walki w zwarciu z kawenów, jest ich bardzo mało, takich faktycznie dobrych, więc akurat ta jednostka moim zdaniem mega na to zasługuje. Jest to jednostka, która jest bardzo szybka, więc ona ma wiele zastosowań, bo po pierwsze ma też szarże, więc możemy spokojnie szarżować nawet w kawalerię, nawet w artylerię, strzelców, więc chociażby do tego jest bardzo dobra. Tak samo może polować na przykład na słabszych bohaterów z czarodziei. Ta jednostka spokojnie sobie wytrzyma, a bardzo szybko takiego czarodzieja nawet pokona. Więc ta jednostka naprawdę ma wiele zastosowań. Jeśli chodzi o czas rekrutacji, to mamy tak jak w poprzedniej jednostce akurat na 4. tierze. Ale jest ta jednostka naprawdę zdecydowanie mocna i warto tej jednostki chociażby taką jedną, dwie trzymać. Dodatkowo ta jednostka może być za coś takiego, jak na przykład będzie biegać sobie po polu. Jednostki, na przykład piechoty tej jednostki nie dogonią, a będą za nią na przykład podążały. A my w tym czasie możemy spokojnie wystrzelać innymi jednostkami całą tą armię, więc ta jednostka ma naprawdę wiele zastosowań. Nie dość, że dla siebie solowego, jakby potwora, ale tak samo do współpracy na przykład ze strzelcami, z artylerią, naprawdę robi mega robotę i też może spokojnie właśnie, tak jak mówiłem, upolować czarodzieja i bardzo szybko go pokonać. Moi drodzy, kolejna jednostka to pomiot piekielnej otchłani. Jeśli zerkniemy pierwszy rzut oka na statystyki, naprawdę są one bardzo fajne. Tylko teraz musimy zobaczyć na drugą stronę medalu. Po pierwsze jest to bardzo duży potwór, bardzo łatwo go jest ustrzelić. Po drugie, jest on bardzo wolny. 58 prędkości to jest tak naprawdę bardzo wolny, jeśli chodzi dla skawenów, dla wykorzystania jakby tej jednostki. Premia szarży też jest słaba, więc teraz możemy sobie spojrzeć w oczy, spojrzeć po prostu w lustro i powiedzieć, że ta jednostka nie jest dobra. Na pewno nie jest dobra, nie jest najlepsza, ale do średniej jednostki ją wrzucę, bo ona posiada też coś takiego jak odporność na ostrzał, mimo że jest duża, więc to automatycznie troszkę mniej otrzyma tych obrażeń. Posiada dosyć sporo obrażeń przebijających, posiada tak naprawdę 90 dyscypliny, co jest naprawdę spoko. Posiada też regenerację, posiada szczurogenezę, czyli możemy sobie przyzwać niewolniczych chyba włóczników, jak dobrze pamiętam. Taką jednostkę ona akurat przyzywa. Więc naprawdę zastosowań troszkę jest. Nie jest to jednostka, którą bym raczej rekrutował w dużej ilości, ale taką jedną, dwie maksymalnie mógłbym oczywiście posiadać w armii. Jakieś zastosowanie dla niej by się znalazło, chociażby na bohaterów by mogli gdzieś tam się rzucać, bo ich wytrzymałość jest dosyć spora. Mogłyby też troszkę przytankować niektóre jednostki, bo życia mają też dosyć sporo. No, wykorzystanie tej jednostki jakieś jest, na pewno nie jest bezużyteczna całkowicie, nawet jak na 5. tier budynków, coś tam ta jednostka może zrobić. Zostawiamy w klasie średniej, będzie wydaje mi się, że dla niej to takie w miarę uczciwe. Do klasy złej trochę szkoda by mi było jej wrzucić, bo no, jakieś tam większe zastosowanie może też posiadać. Jeśli chodzi o kolejną jednostkę, to mamy szczurzy niewolnicy z procami. Bardzo szybko można je zrekrutować, ja ich wrzucę akurat do klasy złej. Jeśli chodzi o taktykę
Skawenów jest i tak ta jednostka dużo lepsza niż na przykład ta piechota, co jest na dole. Bo to jest jednostka strzelająca, która ma dosyć dobre wykorzystanie, jest bardzo liczebna, bez ich 140. No siła pocisków nie jest jakaś mega mocna, ale po pierwsze możemy szybko ich rekrutować, po drugie używamy jednostek strzelających w skawenach, więc nie możemy wrzucić jej do klasy najgorszej. Zastosowanie jest nie najgorsze tej jednostki, więc po prostu tutaj ją zostawimy i więcej o niej nie będziemy mówić. Kolejną jednostką, moi drodzy, to są posłańcy nocy. Możemy ich już na drugim tierze budynku budować. Są to naprawdę dosyć dobre jednostki. Ja osobiście wrzucam tą jednostkę do klasy średniej. Z tego względu, że po pierwsze szybko możemy ją rekrutować, po drugie jest unik, strzał w ruchu, straż przednia, niezła walka w zwarciu, więc to jest taka jednostka troszkę podhybrydowa. Odporność fizyczna 20%. Naprawdę ta jednostka jest dosyć dobra. Można naprawdę dużo tą jednostką zrobić, tym bardziej na samym początku. Jedynie co mogłoby faktycznie mieć trochę więcej zasięgu. No ale to jest z jedynki, z pierwszego tieru jakby armia. No jest tak naprawdę z takich najtańszych armii, jest bardzo tania armia. Moim zdaniem zostawiamy ją tutaj. Wykorzystanie tej jednostki jest dosyć spore, tym bardziej, że strzał w ruchu robi też robotę, a jednostka ma 54 prędkości, więc jeśli na taką nawet piechotę, mega fajnie się sprawdzi, no bo piechota jest bardzo wolna, liczebność jest dosyć spora takich jednostek, bo aż 120. Zostawmy w klasie średniej, bo mi się po prostu wydaje, że ta jednostka ma większe zastosowanie. Kolejną jednostką to są posłańcy nocy z procami. Bardzo fajne jednostki, nie są jakieś najgorsze, ale też najlepszych bym ich na pewno nie dał. Damy ich po prostu do klasy złej. Jeśli chodzi o te jednostki, dosyć spory zasięg, 14 siły pocisków. No jest to dosyć fajna jednostka, bardzo szybko można ją zrekrutować, jest dosyć tania, więc te jednostki bardzo dużo się używa na samym początku. Wiadomo, w późniejszym etapie, jak już mamy gdzieś trzeci tier, no to te jednostki są automatycznie całkowicie wyrzucone i są nierekrutowane. Ale ta jednostka na początku może trochę namieszać niektórym jednostkom, więc akurat ich weźmiemy. Posiadają też unik, co tak naprawdę ich wyróżnia. Więc zostawmy akurat na klasie złej, wydaje mi się, że to jest dla nich uczciwe. Kolejna jednostka to już jest drużyna z bronią specjalną, czyli miotacze z pacz ognia. Bardzo fajna jednostka, bardzo szybko można ją zrekrutować, wrzucam ją automatycznie do jednostki dobrej, bo ich się powinno rekrutować dosyć sporo na początku. Nawet jeśli oglądaliście mojego live'a, mój odcinek ze Skawenów, 20 tur na poziomie legendarnym, widzieliście, że faktycznie rekrutowałem te jednostki. Są one naprawdę bardzo dobre, bo po pierwsze drugi tier budynku, więc bardzo szybko możemy je zrekrutować. Są w miarę tanie, są bardzo mocne, siła pocisków naprawdę jest zniewalająca. Amunicji też dosyć sporo mają, duże obrażenia, pancerz, no są po prostu mega mocni. Bo o nich nie musimy dużo mówić, te jednostki się po prostu powinno rekrutować, mają też sporo pancerza, więc te jednostki są mega potężne, warto ich rekrutować jak najwięcej na samym początku, bo robią tak naprawdę nam całą grę. Nawet w endgame'ie czasem się ich troszkę porekrutuje i też czasem coś zrobią. Tak dodając. Kolejną jednostką to są siewcy morowego wiatru. Oni posiadają właśnie ten morowy wiatr, bardzo mocną umiejętność, że wrzucają i obrażenia otrzymują co sekundę jednostki. Są to mega potężne jednostki, są one rekrutowalne w miarę szybko. To jest to trzeci tier budynku. Moim zdaniem to jest jednostka dobra, zdecydowanie dobra. Bardzo warto ich używać na początku, tym bardziej, że one są też skuteczni przeciw dużym wrogom. Dodatkowo posiadają sporo pancerza, bo aż 100, jest ich bardzo duża liczebność, 48. No są jedynie niektóre jednostki od nich mocniejsze, ale te jednostki są mega potężne na samym początku i robią dużą robotę, tym bardziej robotę, jeśli mamy gdzieś tam dużo jednostek zgromadzonych i zaczną rzucać tak naprawdę tym morowym wiatrem, to robi się po prostu totalna sieka na tych jednostkach. Więc to jest mega fajna jednostka, rekrutuj, przetestuj, jeśli nie używałeś nigdy tej jednostki, to żałuj, warto po prostu tę jednostkę zdecydowanie używać. Jeśli chodzi o kolejną jednostkę, to są rynsztokowcy procarze z rynsztoka. Odporność 20 fizyczna, to jest bardzo fajne, bardzo duży zasięg, liczebność też dosyć spoko. Jeśli chodzi o rekrutację, nie jest taka jakby trudna, bardzo szybko można w miarę zrekrutować te jednostki. Jeśli chodzi o tą jednostkę, automatycznie wrzucam ją do klasy średniej i jest naprawdę dosyć dobra, jest wiele zastosowań tej jednostki, do klasy średniej zdecydowanie ona zasługuje, do klasy niższej moim zdaniem nie. Posiada też 54 prędkości, co jest naprawdę dużym plusem dla tej jednostki. Posiada dodatkowo jeszcze sieć bojową, posiada skradanie, naprawdę mega fajna jednostka, warto ich używać, są w miarę tani w utrzymaniu, też fajne bonusy dla nich można sobie wykupić, są to naprawdę dobre jednostki. Kolejna jednostka, moi drodzy, to są rynsztokowcy, ale już tacy zwykli. Damy tą jednostkę do klasy dobrej. Bardzo szybko można w miarę rekrutować tą jednostkę. Posiada ona też strzał w ruchu, posiada skradanie, posiada sieć bojową, odporność fizyczną. Jest to bardzo podobna jednostka do poprzedniej, tylko ta jednostka jest bardziej też nadaje się nawet czasem do walki delikatnej w zwarciu, ale posiada strzał w ruchu, co jest bardzo ważne.
i posiada też skradanie. No to jest naprawdę dosyć dobra jednostka, warto ich używać dosyć sporo w armii. Też fajne bonusy dla tych jednostek można sobie wybrać, więc moim zdaniem nie ma co tutaj więcej nad nią myśleć. Jest to dosyć dobra jednostka, może nie najlepsza, ale możemy tak naprawdę wiele zastosowań tej jednostki zrobić. A poza tym, jeśli chodzi o czas rekrutacji, jest bardzo szybka w rekrutowaniu. No i wydaje mi się, że to tyle. Kolejną jednostką mamy rynsztokowców, tylko po prostu z trucizną. Jest to taka sama jednostka jak poprzednia, tylko jest po prostu dodatek trucizny, więc wrzucamy do tego samego tieru, nie marnując już czasu. Mówiłem o niej dosyć sporo. Dużą zaletą właśnie jest sieć bojowa, skradanie, strzał w ruchu to dosyć dużo robi roboty. Tym bardziej, że mamy tutaj pociski zatruwające, to też jest dosyć spory plus. Nie jest to najgorsza jednostka, w miarę szybko do zwerbowania. Jest też 54 prędkości, więc w skrócie tyle o tej jednostce, jest dobra i po prostu tyle. Kolejną jednostką to mamy rynsztokowców procarzy, czyli po prostu ta sama jednostka co tutaj, tylko akurat ta posiada truciznę. Jeśli chodzi o walory tej jednostki są identyczne, posiada właśnie skradanie, sieć bojową. Jeśli ta jednostka by posiadała na przykład strzał w ruchu, to dałbym ją akurat wyżej. No bo strzał ruchu jest naprawdę przydatny przy skawenach. Skaweni muszą być bardzo mobilni, jeśli chodzi o jednostki i wtedy to zastosowanie tych jednostek faktycznie jest dosyć dobre. Zostawiamy akurat w klasie średniej. Moi drodzy, przechodzimy do kulomiotów. Wydaje mi się, że bardzo czekaliście na tą jednostkę. Ja osobiście od razu wrzucam ją do najlepszych jednostek z wielu względów. Bardzo silna jednostka, bardzo szybko można ją zrekrutować. Siła pocisków mówi sama za siebie. Jeszcze jak dołożymy jej dużo bonusów, które faktycznie możemy dołożyć. Jest to jednostka mega potężna, bardzo szybka rekrutacja, no po prostu jednostka cud. Dla skawenów tak naprawdę, jeśli nie mają oni kulomiotów w armii na samym początku gdzieś, no to tak naprawdę dosyć szybko można przegrać w niektórych sytuacjach, więc moim zdaniem jednostka na piątkę, na szóstkę, no może być powiedzmy na piątkę, skoro mamy tier do 5 jakby rodzajów, no to akurat dajmy im piąteczkę z plusem takim dodatkowym. Jest to mega fajna jednostka, bardzo dużo ich rekrutowałem, zastosowanie jest mega fajne. No bo mają po prostu w miarę dobry zasięg, siła pocisków miażdżąca, właśnie tak samo pociski przebijające też są miażdżące. No po prostu jedna wielka miazga chodząca, albo bardziej stojąca i strzelająca. Kolejna jednostka to są bombardierzy kul śmierci. Jeśli chodzi o tą jednostkę, trochę się waham, gdzie ją w ogóle wrzucić tak naprawdę, bo mam dwie takie decyzje, albo ona wyląduje w klasie dobrej, albo w klasie średniej. Do najlepszej zdecydowanie nie zasługuje, no bo zasięg tych rzucanych bomb jest trochę mały. Duży plus na pewno, że jest 48 jednostek w tym oddziale, posiadają 100 pancerza, prędkość jest słabsza, więc tutaj naprawdę waham się, jeśli chodzi o tą jednostkę. Jeśli chodzi o tą jednostkę w grze, w kampanii, ja osobiście ich za specjalnie dużo nie rekrutowałem. Jeśli chodzi też o tier, jest czwarty budynek. Ja dam do klasy średniej, bo wydaje mi się, że do dobrej może oni tak za specjalnie jeszcze nie zasługują. Choć mogę się oczywiście tutaj mylić. Ale ja osobiście ze własnego doświadczenia dużo tą jednostką gdzieś nie korzystałem, wolałem po prostu jakieś tam kulomioty, artylerię, spaczmiotacze, no to były jednostki, które były bardziej dla mnie przydatne, więc akurat tak wrzucimy tą jednostkę, bombardierzy kul śmierci. No jest to dobra dosyć jednostka, tylko też tier budowania to już, znaczy rekrutowania to też jest czwarty, no to też trochę daleko. Jeśli ten tier byłby trochę, nie wiem, chociażby trzeci, bo między trzecim a czwartym tierem trochę czasu też schodzi, żeby wybudować, to może wrzuciłbym ją do klasy dobrej, a tak wrzucimy do klasy średniej i mam nadzieję, że Mega nie ucierpi na jej ego. I tyle. Moi drodzy, następna jednostka to Spacz Rusznice. Bardzo dobra jednostka, bardzo dobry zasięg, bardzo duże obrażenia, pociski przebijające. No mega fajna jednostka, bardzo dużo bonusów dla tych jednostek, jak będziemy gdzieś tam wybierać, czy to będzie technologia, czy to będzie u bohatera. Tym bardziej, że jeśli chodzi o skawenów, oni w większości opierają się na artylerii, na strzelcach, ewentualnie na bardzo mocnych potworach, szybkich potworach. Dlatego też jednego potwora mamy w klasie najlepszej. Jest to mega potężna jednostka, warto ich rekrutować bardzo dużo, więc damy ją do po prostu klasy najlepszej i wydaje mi się, że się z tym zgodzicie w 100%. Moi drodzy, kolejną jednostką to są moździerze morowego wiatru. Bardzo fajna jednostka, bardzo duży zasięg, morowy wiatr, który zadaje 12 do 25 na sekundę obrażeń. Jest to mega potężna jednostka, jedna z takich najmocniejszych. Tym bardziej, że ona fajnie się sprawdza na jednostkach właśnie, gdzie jest ich dużo, bo te obrażenia naprawdę są mega potężne. Te jednostki rekrutujemy ile wlezie. Jest to naprawdę dobra jednostka. Jest to jednostka na tej podobnej zasadzie, to tutaj mamy tych, co rzucali tym morowym, tylko oni mieli bardzo mały zasięg. No te posiadają mega duży zasięg, są bardzo fajne, bardzo mocne. No, powinniśmy rekrutować tak naprawdę te 4 jednostki, jeśli chodzi o armię i już mamy mega potężną. Moi drodzy, kolejna jednostka to są katapulty szponu zarazy. Mega fajna jednostka, bardzo duży zasięg, bardzo szybko możemy rekrutować tą jednostkę, więc już za to ma bardzo dużo plusów.
Ja tą jednostkę osobiście wrzucam do najlepszych, bo ta jednostka jest naprawdę mega mocna, bardzo dobrą celność też posiada. Pociski przebijające pancerz, co naprawdę robi robotę. Nawet jeśli oglądaliście moje niektóre live'y, to mogliście zobaczyć te machiny w akcji. Są mega potężne, mega tanie, mega szybko można je werbować, więc warto ich tam sporo werbować. I więcej chyba nie ma co tutaj o tym mówić. Jest to dobra jednostka i tyle. Jedna z najlepszych. Moi drodzy, kolejna jednostka to działa Spacz Błyskawic. Bardzo fajna jednostka przeciw dużym wrogom, bardzo właśnie mocne jest pociski przebijające, bardzo duży zasięg, bardzo fajna jednostka, bardzo szybko możemy w miarę ją zrekrutować. Jest to 4. tier budynku i na tym tierze budynku bardzo dużo ich się rekrutuje. Czy to komputer gra, czy to my gramy, zawsze tych jednostek jest bardzo dużo, bo te jednostki są po prostu jedne z takich najlepszych, więc warto tą jednostkę wrzucić do najlepszych, bo jest bardzo użyteczna, bardzo mocna. No zasięg też robi najwięcej roboty akurat przy skawenach. Jeśli coś ma bardzo dużo zasięgu, jest w miarę dobre, jeśli chodzi o strzelność, no to ta jednostka automatycznie w rankingu musi lądować bardzo wysoko. I tak akurat tutaj było, i tak wylądowało. Moi drodzy, zostały nam 2 jednostki do samego końca. Jeśli chodzi o kolejną jednostkę, to są obdzieracze zagłady. Machina wojenna, bardzo fajna machina, właśnie przebicie pancerza dosyć spore, jednostka przeciwpiechotna, sporo pancerza. Jeśli chodzi o tier, to mamy 4. tier budynków. Ja dam ją akurat do klasy dobrej, bo wykorzystanie tej jednostki bardzo dobrze się sprawdza. Te rozdzierające pancerze mega fajnie działają na jednostki, więc to jest mega fajna jednostka. Ja osobiście dużo ich używałem, ale trzeba się trochę nimi najeździć, nabawić, ale też prędkość tej jednostki jest 72, co jest nie najgorsze, jeśli chodzi o tą jednostkę. 4 sztuki, moim zdaniem mega fajna jednostka, wiele zastosowań i zostawimy po prostu w klasie dobrej. Jeśli chodzi o kolejną, ostatnią jednostkę, to jest koło zagłady. Nazwa fajna, ale jeśli chodzi o jednostkę, to moim zdaniem słaba. Wrzucimy ją do klasy, kurde, do średniej. Dlatego wrzucimy ją chociaż do średniej, bo posiada sporo pancerza, bardzo dużo właśnie przebicia pancerza, 300 siły broni, ale jest po prostu jedną sztuką, co jest trochę słabe dla tej jednostki. No, nie posiada też jakichś ultra, nie wiadomo jakichś dobrych rzeczy, ale jeśli chodzi o tą jednostkę 72 prędkości, no mogłaby ta jednostka coś tam powiedzmy przytankować, coś tam porobić, no tier budynku 5, no mam bardzo mieszane uczucia do tej jednostki. Ja osobiście tej jednostki za bardzo nie rekrutowałem, wolałem tą jednostkę właśnie wcześniejszą. Było jakieś większe zastosowanie, też były 4 sztuki, co naprawdę dużo roboty robiło. Wrzucimy ją po prostu do klasy średniej, do złej wydaje mi się, że szkoda byłoby wrzucić, a do najgorsze to już w ogóle. Więc moi drodzy, kończymy już ten ranking skawenów. Był on troszkę długi wydaje mi się, choć wyjaśniłem to w miarę szybko. Jeśli chodzi o budowanie armii, to tak jak mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o początek gry, na pewno budujemy tą jednostkę, czyli katapultę. Staramy się jak najszybciej dojść też do kulomiotów, bo to są takie najszybsze możliwe jakby aspekty zrekrutowania tych jednostek, ewentualnie te jednostki tutaj z paczmiotaczy i tak samo właśnie tych morowego wiatru. Dodatkowo możemy zrekrutować te jednostki, bo te są bardzo szybkie i w jednym budynku możemy je zrekrutować, co jest dużym plusem w naszej grze. Jeśli chodzi o potwory, tutaj nie mamy większego za bardzo wyboru. Ten potwór jest mega mocny, ale też jest na późniejszym etapie gry. Ten jest w ogóle na bardzo późnym etapie gry, więc go tak za specjalnie jakoś większego zastosowania nie ma. No chyba, że chcesz jednostkę, która jest mega twarda, to możemy gdzieś tam wykorzystać tą jednostkę i po prostu przytankować i po prostu ostrzelać za ten czas całą jakby armię przeciwnika. Ewentualnie możemy go rzucić tam na bohatera, to w miarę coś tam może porobić. Jeśli chodzi o te jednostki tutaj, one są z 4. tieru, ale one są mega potężne. Warto po parę sztuk mieć tego w armii, tego i tego. Tak samo możemy dorzucić wtedy jakieś kulomioty, jakieś tam potwory i jakichś tam bohaterów. I faktycznie jest armia w miarę nie do powstrzymania, mega potężna. Jedyny minus, że jeśli wpadniesz w zasadzkę, no to tutaj jest całkowicie problem. Jeśli chodzi ogólnie właśnie o skawenów, warto grać właśnie na zasadce, poruszać się na zasadce, żeby łapać zasadzkę. Automatycznie ustawia strzelców w całą jakby artylerię, wszystkie jednostki dookoła i ostrzeliwujesz wroga, który tak naprawdę nic nie zdąży zrobić. Warto taką dużą zaletą ustawiać się po prostu gdzieś na skałach, na bardzo wysokich punktach, żeby cała armia czy tam kawaleria przeciwnika musiała gdzieś się tam wesprzeć do ciebie. I to jest, wydaje mi się, taka dosyć dobra rada ode mnie dla ciebie. Jeśli ci się podobało, zostaw lajka, zostaw komentarz. Możesz też dać znać, co myślisz o tym rankingu, co byś tutaj podzmieniał. Wiadomo, każdy gra inaczej, każdy ma inne odczucia, każdy ma inne zastosowanie niektórych jednostek. Gdzieś to się tam będzie pokrywało, mi się wydaje, chociaż tak mi się wydaje naprawdę. Ale niektóre jednostki mogą być gdzieś tam mniej docenione, lepiej docenione. U mnie to tak wygląda. To też jest na mojej jakby
nie wiem, praktyce, na moim doświadczeniu tych jednostek. Więc ja tylko z tego korzystam, bo wydaje mi się, że to jest najbardziej wtedy wydajne. No wiadomo, różnie bywa. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do następnego. Hej, hej!